Cześć, witam Was Marcin Gruszczyński i Michał Załucki. Jesteśmy z Mikado Fishing Team. Chcieliśmy Wam zaprezentować naszą nowość na sezon 2019. Jest to wędka, typowa wędka do połowu na jaskółki, do połowu okoni stoni, na małe przynęty typu jaskółka. Wędka powstała na zapotrzebowanie naszego testera Michała Załuckiego, specjalisty od połowu okoni, właśnie w taki sposób. Brakowało nam takiego kija w ofercie i postanowiliśmy na 30-lecie firmy wypuścić super wędeczkę, która myślę, że powali na kolana i jak trafi do sklepów. Wędka będzie produkowana w 3 długościach. Ostatecznie pracujemy tutaj z Michałem. Michał przekazuje nam ostateczne sugestie co do zmian. Jest to póki co jeszcze wędka testowa. Tak, ten model, który mam w ręku, to jest wędka 198 cm długości od 0,5 do 5 gramów. Specyficzne jest łowienie okoni w toni na jaskółki. Może więcej powie na ten temat Michał, nasz spec w tej dziedzinie. Michale, opowiedz trochę o pracy przynęty, jak ona musi pracować, na co trzeba zwrócić uwagę i jaka musi być specyfika takiego kija. To jest 30-tonowy węgiel, więc ta wędeczka tak naprawdę musi mieć chyba paraboliczne ugięcie. Znaczy to musi być generalnie pełna parabola, bo żeby tych ryb nie tracić. No tak, wiadomo. Musi być bardzo też lekko uzbrojona i... Prawie nic nie powinna ważyć. Tak naprawdę lekkość Dokładnie. tej wędki jest istotna. Jej ugięcie na całej długości kija, wiadomo, okonie mają kruche bardzo pyski, prawda? Po prostu za nimi nie rozrywać. Żeby nie spadały. Ty z tego co wiem, to wolisz jednak zdecydowanie łowić na plecionki. Tak, no plecionka jest zdecydowanie lepsza, bo więcej brań po prostu jest wyczuwalny. Jest taki z dużych głębokości, szczególnie jeśli łowi tam około, nie wiem, 10-12 metrów. No na żyłce nie będzie tych brań zupełnie widać, nie? I kij tutaj będzie, na tym kiju będzie generalnie wszystko widać, wszystkie brania. Dokładnie, bo często spotykamy się z tym, że na sandaczowych kijach, jak mamy przyłów okonia, dużo tych okoni nam spada, nie? Ale tam sytuacja jest inna, bo kij ma pracę typowo sztywną, szybką. Czyli tutaj przy takim kiju i przy tym sposobie łowienia rozumiem, że przy użyciu plecionki nie tracimy ryb, bo całość amortyzacji przechodzi na kij. Nic z kija nie powinno spadać, nie? To będzie jeden chyba z najlepszych kij na rynku, bo takich kij generalnie nie ma. Ja już oglądałem różne kije z różnych firm i jest tego bardzo, bo jak są, to są bardzo mało i to generalnie są kije gdzieś tam produkowane w Stanach czy gdzieś u nas na rynku nieosiągalne. Czyli będzie to petarda kijek, No mówisz? myślę, że tak. Jest duże zapotrzebowanie na takie kije, jak gadam z klientami, czy tam z moimi kolegami. Dużo ludzi takich kij szuka, robią sobie gdzieś to w pracowniach, to będzie jedyny kij taki seryjny, że tak powiem, z produkcji, nie? Jasne. To będą kije dwuczęściowe. Często zadają mi ludzie pytania, dlaczego nie robimy tego w jednym kawałku. Wydaje mi się, że przy tego typu pracy kija pokażemy może jakie jest ugięcie, podnieść wędkę. W ogóle nie widać tutaj łączenia, nic to nie zmienia w pracy. Nie ma przejścia, dokładnie, to zachowuje się kij jednoczęściowy. No dokładnie, no, kije jednoczęściowe, że tak powiem, swoją istotę mają właściwie wtedy, kiedy łowimy sandacze, szczupaki, duże ryby. Wszyscy klienci chcą jednoczęściowe kije. Jasne, to jest też wygoda. Problem w transporcie, tutaj mówię, dużo osób będzie pewnie też łowiło tym kijem w miastach, w jakichś tam rzeczkach niedużych, zbiorniczkach, także będzie tutaj im na pewno wygodniej. Jasne.